tym filmie przedstawimy, jakie zanieczyszczenia mogą najczęściej występować w pomieszczeniach i jak wpływają na nasze samopoczucie, oraz sprawdzimy, jak czuły macie węch. Pierwszą grupą zanieczyszczeń są chemikalia. Czy wiecie, że część środków czystości, takich jak płyn do czyszczenia toalety, mebli, zawiera szkodliwe substancje? Mogą one powodować wiele poważnych dolegliwości, np. bóle głowy, kaszel, duszności. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego na szybie pojawiają się kropelki wody? Choć jesteście w domu, przecież nie pada na nie deszcz. Woda pojawia się na szybie, dlatego że w powietrzu znajduje się dużo wilgoci, czyli wody. Wilgoć się pojawia w pokoju, gdy mama gotuje obiad i z garnków paruje woda, albo gdy prasuje ubrania. Te małe kropelki wody mogą powodować duże problemy w waszym mieszkaniu, np. powstawanie grzybów i pleśni na ścianach. Są wyjątkowo trudne do usunięcia. Żeby nie było takich zanieczyszczeń w domu, trzeba często otwierać okna. Kolejnym zanieczyszczeniem, które może pojawić się w domu, jest dym tytoniowy. Powstaje on, gdy ktoś pali papierosy. Jest szkodliwy nie tylko dla palacza, ale także dla innych. Wdychanie dymu tytoniowego może powodować poważne choroby, takie jak rak płuc. Czy wiecie, że sami produkujemy zanieczyszczenia i to przez cały czas? Dzieje się tak podczas oddychania. Czy domyślacie się, o jaki gaz chodzi? Jest to dwutlenek węgla. A czy wiecie, że gdy jest go dużo w pomieszczeniu, to możecie czuć się senni i zmęczeni? Dlatego ważne jest, żeby przewietrzać klasę czy pokój, kiedy się uczycie. Świeże powietrze dotleni wasz mózg i będziecie mieć lepsze efekty w nauce. Jak możecie zauważyć, stężenie dwutlenku węgla na dworze jest zdecydowanie mniejsze niż w pomieszczeniu. A teraz pokażemy wam, jak możecie wypróbować swoje nosy w domach. Do wykonania ćwiczenia potrzebny będzie ocet, woda oraz 5 słoików. Do pierwszego słoika nalej 1 łyżeczkę octu, do drugiego 2, do trzeciego 3, do czwartego 4, a do piątego 5. Następnie nalej wodę do wszystkich słoików. W każdym słoiku powinno być tyle samo wody. Teraz porządnie zakręć każdy słoik i mocno nimi potrząśnij, tak aby woda z octem się dobrze wymieszały. Tak przygotowane butelki gotowe są do testu węchu. Teraz zaproś drugą osobę do zabawy lub poproś kogoś dorosłego, żeby wymieszał ci butelki. Zadaniem osoby jest uszeregowanie butelek od najsłabszego zapachu do najmocniejszego. Gratulacje, udało się!